Dzień dobry szanowni państwo, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. 164 000 osób ostatnimi czasy zadało pytanie, co to za kurtka z Helikona? Chodzi o smoka, tego SAS. I to nie będzie film o tej kurtce. Wydaje mi się, że dużo z was pyta mnie, jak coś mam, jak coś noszę, albo jak czegoś używam, o zdanie, bo wierzycie, że to sprawdziłem, zanim wam coś powiem, więc musicie mi dać jeszcze trochę czasu, nie? Po nowym roku nagram reckę. Muszę ją przeciorać, muszę ją przepocić, wyprać i tak dalej, wtedy wam będę mógł o niej opowiedzieć. Ale sobie pomyślałem, bo też bardzo często przewala się, chociażby przez grupy, temat Level 7 od Helikona. To jest ta kurtka, w której jestem, a ja w niej śmigam na co dzień i o tej sobie możemy pogadać. Ale żeby to nie była tylko recka dla taktycznych szafiarek, to sobie pomyślałem, że od razu pogadamy o w ogóle ECWCS, czyli o Extended Cold Weather Clothing System, rozszerzony system odzieżowy na zimę. No wiecie, nie? Bo to jest militarny system, teraz już jest chyba ostatnia wersja, to jest wersja 3. I to jest dobry system, który można papugować. Oczywiście do modyfikacji, bo to jest system chyba wymyślony przez armię w Stanach. Składa się z 7, niektórzy mówią leveli, niektórzy mówią layersów, czyli level to jest poziom, a layer to jest warstwa. Czyli składa się z 7 poziomów albo z 7 warstw. Dlatego też sobie pomyślałem, że jak level 7, czyli to jest ta ostatnia cieplutka warstwa, to sobie pogadamy od razu o warstwowym ubieraniu się. To jest dla turystów, dla bushcrafterów, dla tych wszystkich, którzy, że tak powiem, operują w terenie, kiedy jest zimno. Ale też przydaje się na co dzień, nie? Ja nie ukrywam, ta kurtka, bo ona jest dosyć droga i mi jej żal, żeby ją popalić, nie? Więc ja jej nie używam przy ognisku. Ona jest super, żeby się dogrzać, jak się siedzi na tyłku, na przykład na zdjęciach, ale do ognia się w niej nie zbliżam, nie? Bo mi żal jej po prostu. I pogadamy sobie na końcu o samej kurtce Level 7. To nie jest żadna nowość. Helikon ją robi już kupę lat. Wydaje mi się, że to jest chyba najfajniejsza, najlepsza kurtka zimowa, jaką miałem. Zapraszam na film o warstwowym ubieraniu się, żeby nie było za zimno, za ciepło, kiedy się pracuje, i przy okazji reckę Level 7. A wziąłem, bo jesteśmy z Bondem na kampie, wziąłem też przy okazji, Bondo ma, jak to się nazywa, Bondo, co ty masz? To jest Classic Army Fleece Jacket, ona ma z 15 lat, to jest taki windblocker helikonowski, ale wziąłem jeszcze Blizzarda, którego mam chyba z 4 lata, bo Blizzarda dostałem od Helikona, jak był zlot w Zamrzenicy, czyli to był albo 19. No z 4 lata ją mam. Ale to jest taka cienka wiatrówka, ale to też się przyda przy gadaniu o poszczególnych warstwach. Zapraszam na film. Zanim się jeszcze przebijemy przez warstwy tego ECWCS-a, to tak tylko poglądowo, nie? Pomyślałem sobie po prostu, że to ciekawa sprawa. Część ludzi pewnie zna, część ludzi pewnie stosuje, przynajmniej niektóre warstwy. Może niektórym się przydać, albo niektórzy może sobie uzmysłowią, czy może uporządkują jakoś tak ten temat. Ale jeszcze zanim się przebijemy przez warstwy, to sobie powiedzmy o bilansie cieplnym i o komforcie termicznym, bo to się mówi, nie? Komfort termiczny, bilans cieplny. Bo bilans cieplny może być dodatni albo ujemny, a jak jest na zero, to wtedy jest komfort termiczny. Bilans cieplny to jest w zasadzie to, co mamy, żeby wyprodukować ciepło, czyli boczuś. Czy ile dostarczymy paliwa. Mają na to wpływ oczywiście inne warunki, często takie mniej pomierzalne, czyli wypoczęci, czy jesteśmy i tak dalej, ale generalnie komfort termiczny jest wtedy, kiedy bilans cieplny wychodzi na zero. Jak jest bilans cieplny dodatni, to znaczy, że wytwarzamy za dużo ciepła metabolizmem, generujemy pracą i tak dalej, niż jesteśmy w stanie się wystudzić, czyli spocić, dyszeć, oblizywać. A jeżeli bilans cieplny jest ujemny, to znaczy, że organizm nie daje rady wytworzyć tyle ciepła, ile oddajemy, ile nam zabiera środowisko. A jak jest bilans cieplny, ujemny przez dłuższy czas, no to jest hipotermia. I hipotermia to wiadomo, jak temperatura ciała spada poniżej 35 stopni. Naczynia krwionośne się zwężają, organizm przestaje przepuszczać przez tą zewnętrzną warstwę skóry krew, żeby się nie chłodziła, no bo to radiator później obcina dopływ krwi do tego, co jest zdaniem organizmu mniej ważne, czyli na przykład kończyn. Już w takich skrajnych sytuacjach to jest zasilany w krew jest właściwie tylko mózg, chyba serce i płuca. A w
w skrajnych przypadkach hipotermii to wiadomo, jak to się kończy, tragicznie. Ostatnio czytałem właśnie, że za to wszystko, za całe to sterowanie odpowiada podwzgórze. Na skórze mamy termoreceptory, a podwzgórze, jak spada temperatura, się robi zimno, to jest stymulowane i na przykład dreszcze, nie? Bo to się mówi tak, że trzęsiawka. Fachowo to się nazywa termogeneza drżeniowa. To też taka ciekawostka, bo też ostatnio przeczytałem, nie że jestem mędrcem, tylko Wam po prostu się podzielę tym, co ostatnio przeczytałem. Mimowolne skurcze mięśni, bo one po prostu próbują się wytrzepać, zrobić więcej ciepła, a noworodki mają termogenezę bezdrżeniową. To jest brunatna tkanka tłuszczowa i one wtedy, jak jest bilans cieplny ujemny u noworodków, to one nie telepią mięśniami, tylko właśnie spalają tą brunatną tkankę tłuszczową. Dlatego wcześniaki, które się urodziły wcześniej, dlatego wcześniaki mają problem i są bardziej narażone przy hipotermii i tak dalej, bo tej tkanki tłuszczowej brunatnej nie mają, ale to tak zupełnie na marginesie, nie? Zakładam, że jesteście starsi. To, żeby tak sobie uzmysłowić po prostu, jak funkcjonuje organizm trochę, bo to jest w ogóle ciekawa opcja i zachęcam, żaden ze mnie mędrzec, ani biolog, baba z Przyry czy coś tam. Warto się tym zainteresować, szczególnie jak właśnie, wiecie, uprawiacie tę naszą formę rozrywki cały rok, nie tylko jak jest ciepło, ale też jak temperatury spadają poniżej zera, czy jeździcie w góry zimą i tak dalej, no to warto się tym zainteresować, bo ma to realny wpływ na komfort i bezpieczeństwo też. Pogadajmy sobie teraz o warstwach. No bo to każdy kiedyś gdzieś tam się otarł, słyszał, może nie o tym militarnym systemie 7 warstw czy poziomów, no ale mówi się, że faktycznie, że na cebulkę, że to, żeby była regulacja i to prawda, ja się też z tym zgadzam, zresztą wszyscy w ekipie to stosujemy i to po prostu działa, nie? Szczególnie w naszym przypadku, kiedy na przykład jedziemy gdzieś czy chodzić, wiadomo, cieplej, więc można sobie wyregulować, coś zdjąć, schować do plecaka. Budujemy obóz, więc wysiłku fizycznego jest więcej, ciepła wytwarzamy więcej, możemy się zgrzać i tak dalej, chociaż optymalnie byłoby nie doprowadzać do tego, że się zgrzejecie, nie? No ale to regulacja tymi właśnie warstwami to jest jedna rzecz, a też dobrze regulować sobie intensywnością pracy, czyli jak już czujecie, że zaczynacie gdzieś tam, zaraz się zgrzejecie czy coś, to może warto zwolnić albo się właśnie rozebrać. To ma bardzo taki realny wpływ, nie? Też na komfort później. Pierwsze dwie warstwy, czyli level albo layer 1 i warstwa pierwsza i druga to są warstwy bazowe, to base layer mówią na to po angielsku. Ta pierwsza warstwa to jest w ogóle cieniutka, w tym systemie militarnym to jest cieniutka podkoszulka z długim rękawem i cienkie kalesony, nie? Mężczyźni chodzą w getrach, w rajtuzach, w rajstopach. Kaleson. Jeszcze tam w tym militarnym systemie jest kominiarka, ale ja w zasadzie w ogóle nie używam, nie? Jak już to bafa, ale nie lubię. To się robi wilgotne, nie lubię mieć zasłoniętej buzi, nie? W sensie ust. A level 2 to jest taka trochę cieplejsza warstwa, też bazowa. Ja używam albo takiego starego Brubecka, to jest Extreme Wool z merynosem. On ma tam 78% wełny merynos, tylko już co prawda on ma ładnych parę lat i się po prostu mi rozłazi już w niektórych miejscach. Te dwie warstwy są albo z wełny, na przykład merynosa, albo z alpaki, z domieszkami najczęściej, bo jak coś jest 100% z wełny merynosa albo 100% z wełny alpaki, to jest po prostu bardzo słabe, takie mało wytrzymałe. Albo są z poliestru, bo to chodzi o to, żeby pierwsza warstwa, albo pierwsza i druga warstwa, albo druga warstwa przede wszystkim spowodowały, że będziecie susi. Pocenie się jest jednym z mechanizmów chłodzących. No a jeżeli jest zimno, to nie chcemy, żeby mechanizmy chłodzące działały, więc te pierwsze dwie warstwy mają na celu odprowadzenie przede wszystkim wilgoci, wysuszenie skóry tak naprawdę. I ostatnio też używam, no, mogę pokazać, bo ta kurtka jest tak ciepła, że mam tylko, to jest level 2 też od Helikona i tą kurtkę i ostatnio było chyba minus 10 czy minus 11 i grzałem do pracy czy coś dokładnie tak samo, nie? Więc ta kurtka to jest genialna, ale o niej będzie później. To jest level 2 Brubecka, tego to mam nierozpinanego z takim półgolfem chyba to się tak mówi. Attika mam, który nie ma w ogóle golfa, ale jest poliestrowy. A to też jest poliester. On jest z uwagi na to, że to jest level 2, to on już jest taki, nie chcę Wam klatą świecić, ale on ma taką wewnątrz strukturę w kratkę. Armijne w Stanach to się mówi, że to jest waffle, czyli gofr, wafelek. No wiecie o co chodzi. Prawdę mówiąc, ostatnie miesiące Brubeck leży w szafie, a używam głównie tego właśnie level 2. Dlaczego? Wełna z merynosa jest ciepła nawet jak jest wilgotna, no ale to chodzi o to, żeby to nie było wilgotne. To chodzi o to, żeby odebrało wilgoć ze skóry, wywaliło na zewnątrz i szybko wyschło. Wełna z merynosa jest antybakteryjna, chociaż ja po tym nie zauważyłem, żebym też capił. W lesie zimą 3 dni to czasami się wraca w tej samej warstwie bazowej, w której się wyjechało. Nie zauważyłem, żeby jakoś specjalnie capiło, ale to mi pasuje z kilku powodów.
Nie chcę być zlinczowany, nie? Ale coraz częściej mam wrażenie, że ten Merynos to jest trochę tam jakaś taka większa część może marketingu. Ja nie mówię, że Merynos jest zły, sam używam i jest spoko. Ale żebym odczuwał jakąś specjalną różnicę, na przykład między tym a Merynosem, może jestem nieczuły, nie, na tę różnicę. W każdym razie to mi pasuje, bo po pierwsze ma wysoko golf i często jest tak, że jak się ma brodę, to wkurzające często są te buffy i tak dalej. Przy zakładaniu, zdejmowaniu przeszkadzają coś, a to, że jest wysoko, powoduje, że nie potrzebuję buffa często, nie? I tak gdzie chodziłem na przykład właśnie w tym Attiku, który ma po prostu takie wycięcie zwykłe, nawet jak jest buff, to gdzieś zawsze się tu dostaje zimny wiatr. Ale w tym to wszystko odpada. Wiem, że z Merynosa też są takie jakby golfy i są rozpinane. Ja mam nierozpinaną z Merynosa, a to też jest mega dobra regulacja. Jak się gdzieś tam, wiecie, zbiera drewno na opał i mimo, że jest chłodno, ale wiecie, napiłujecie, naznosicie, nadźwigacie, nabiegacie dookoła obozu, to się robi ciepło. Tego wszystkiego, co jest zakładane przez głowę, się nie rozepnie, a to jest bardzo dużo daje to, nie? Bardziej, że to jest dosyć głęboko rozpinane, ale nie będę Wam pokazywał, bo akurat nie wziąłem biustonosza, rozumiecie. I prawdę mówiąc, w ogóle tą pierwszą warstwę, taką pierwszą, odpuszczam. Niektórzy może stwierdzą, że to głupie czy coś, ale mi jest naprawdę po prostu wygodniej. Mam wrażenie, że lepiej schnę, jak mam tylko to, bo ta pierwsza warstwa to w ogóle musi być taka, wiecie, zalaminowana kijanka, nie? To musi przylegać, no bo ma odbierać od skóry. Jak będzie luźne gdzieś tam czy coś, nie będzie odbierać tej wilgoci ze skóry tak dobrze. Ale w tym po prostu mam wrażenie, że jest mi lepiej. I u mnie się kończy, że to jest mój level 1, co jest levelem 2. Dwie warstwy bazowe. Trzecia warstwa, Bondo, będziesz tym modelem na chwilę. Trzecią warstwę będziemy na bazie Bonda opowiadać. To jest, proszę Państwa, Bondo. Czekaj, zobaczymy, czy jesteś ostry. Dzień dobry. Lepiej nie będzie. Nie do końca będziesz dobrym przykładem, bo masz, co to jest wind blocker? Załóżmy, że to jest polar, nie? Tylko, że ma tą warstwę blokującą wiatr. Tak. Jest Plus ma petarda. wstawki takie, nie wiem, z poliestru jakiegoś innego. To ma takie jak kurzura Wzmocnienia, takie, nie? No. No. I tutaj na barkach To jest level 3, czyli trzeci poziom to jest tak naprawdę, to nie jest dokładnie to, bo powinien to być zwykły polar. Polar ma być izolujący, ale niestety taki zwykły polar po pierwsze jest przewiewny mega. to by była warstwa czwarta, Nie, polar to jest warstwa trzecia. a to by była warstwa czwarta. Warstwa czwarta powinna być z cienkiego softshellu, który też powoduje, że Cię zabezpiecza przed deszczem. Czyli jakiś taki jak blizzard, który zaraz Wam pokażę. No to jest takie coś, co jest DWR-ką chociaż pokryte. Nie jakaś tam membrana czy coś, ale właśnie taka lekka wiatrówko, deszczówka z powłoką hydrofobową, nie? To jest tak naprawdę level 4. A to jest takie To 3,5. skomplikowane. Dziękuję. 5 zł. No nie, no tyle to nie. Trzecią warstwą jest ciepła, lekka, często kompresowalna, chociaż kurczę, jak są te polary, na przykład 300 czy coś, to one nie są wcale tak mocno kompresowalne, ale taki polar 200 czy coś, jeżeli on nie ma właśnie tych warstw, w niektórych firmach to się chyba nazywa windstopper, w niektórych windblocker, nie? W każdym razie to jest ta warstwa trzecia. Ona jak jest na przykład bezwietrznie, a jest chłodno, może robić jako warstwa wierzchnia, nie? Ale tak naprawdę najlepiej to się łączy z warstwą kolejną. Co mi pokazujesz? Windblocker, no. Ale to nie wiem, czy to jest rodzaj materiału, czy to jest po prostu nazwa jakby handlowa konkretnej firmy, nie mam pojęcia, nie? Żeby polar był warstwą wierzchnią, muszą być spełnione dwa warunki. Musi być sucho, czyli nie może padać, i musi być bezwiecznie. Jeżeli pada albo wieje, to na polar wziąłem specjalnie. To jest też softshell w ogóle. Storm Stretch chyba to się nazywa u Helikona. To jest, nie wiem czy to widzieliście kiedyś czy nie, bo nie, ja w tym rzadko chyba chodzę do lasu. To jest raczej taka na co dzień. To jest cienki, trochę rozciągliwy softshell, ale to nie jest taki, mi się softshell kojarzy z takim trochę ocieplanym, piankowym takim ubraniem, a to jest cieniuteńkie, nie? Zabezpiecza przed wiatrem i zabezpiecza trochę przed wodą, bo to nie jest przeciwdeszczówka taka jak coś z membraną, ale jest pokryta powłoką DWR, która niestety znika z kolejnymi praniami, ale można sobie dolać na przykład Nikwaxa, nie? Do prania, żeby sobie tą powłokę DWR, chociaż no chyba ciężko zrobić tak jak z fabryki przychodzą te ciuchy różnych firm, ale pomagają te dodatki do prania, nie? Które tam tą powłokę DWR trochę restaurują, że tak powiem. To jest Blizzard.
Nie wiem, czy on jest jeszcze w ogóle robiony, albo czy jest w takim samym kształcie. To jakbyście byli zainteresowani wiatrówką, to musicie sobie sprawdzić, bo to mówię, ono jest... Tu ma kaptur zapinany w kołnierzu. I to jest taka cienizna, nie? Tylko, że to też, jak na przykład się ma Polar plus to, o, to są plusy, szczególnie jak się używa mniejszego plecaka, nie? O, to jest też dobre. Nie pytajcie, jak później wygląda po wyjęciu z plecaka, ale ona chyba już nigdy nie będzie taka gładka, ona zawsze jest taka pognieciona. Ma wywieczniki pod pachami i tak dalej, bo to też jest dobra opcja na regulację, że są wywieczniki i ten smok, którego używam, też ma wywieczniki i to jest bardzo dobre, bo tam on jest z takiego materiału, który nie oddycha specjalnie i jak się zapomni o tych wywiecznikach, to się można zgrzać i on normalnie od wewnątrz będzie wilgotny, nie? Ale to Wam powiem, jak będę go Wam recenzował w przyszłym roku na początku, obiecuję. Jeszcze go trochę pocioram, potyram, poużywam i wtedy sobie pogadamy o smoku. Ale jest fajny, uwielbiam go w ogóle, naprawdę. Tylko, że też trzeba tam przy nim pamiętać o warstwie pod spodem, która będzie ciepła, bo on też jest cienki taki, on jest, nie pamiętam jak się nazywa ten materiał, Dura Canvas? Takie połączenie bawełny z poliestrem, nie? Ale to takie jak drelich trochę takie w dotyku, ale nie jest ocieplany, nie? Bo też dużo ludzi mnie pytało, czy ona jest ciepła, czy na teraz i tak dalej. Sama w sobie nie. Jesteś brzydki. Nagrało się to. Jesteś u pani z Przyry. Poziom 5 to są spodnie i kurtka z softshellu i to są z takiego softshellu, jak mi się kojarzy, to jest softshell. One są już naprawdę zimno i też chronią przed wiatrem, trochę chronią przed wilgocią. To nie jest membranowa odzież, bo level 6 to jest membranowa odzież. Ten poziom 6, mimo że to jest odzież membranowa, to taki hard shell, czyli gruby, wytrzymały goretek, sklejone szwy i tak dalej. Właściwie on w tym systemie armijnym nie jest przewidziany do takich aktywności, gdzie jest uskuteczniany, jak to mówi Bondo, wysiłek fizyczny. I level 7, czyli poziom 7, czy warstwa 7 ostateczna, ekstremalna, ahoj do pilotów! I to jest właśnie to, znaczy to nie jest to, bo chyba armijne to jest Primaloft, a to jest z Prima Shieldem, ale to zaraz będę Wam o tym opowiadał. Warstwa 7 to jest w tym systemie wojskowym góra i dół, bo spodnie też są takie, my na to mówimy narciarskie, nie? Najczęściej, czyli ocieplane po prostu, takie grube spodnie. Ja mam takie czarne, nie pamiętam jakiej firmy, ale to są jakieś takie no-name'y. To naprawdę, żeby w tych spodniach się dosyć komfortowo czuć, to musi być z minus 30. Wiadomo, to jest kwestia też indywidualnej termiki. Często jest tak, że czy Bondo, czy ja siedzimy, czy nawet mamy tylko jakąś tam podkoszulkę i flanelę, czy coś, a ludzie marzną w kurtkach, ale to jest kwestia taka osobnicza. No jeden ma tak, drugi ma siak. Zazwyczaj oczywiście, bo to pewnie są wyjątki potwierdzające regułę, ale zazwyczaj mówi się, że kobiety mają sporo gorszą termikę niż mężczyźni, nie? Z jednej strony mężczyźni, mówię o takich standardach, nie? Założeniach laboratoryjnych. Mężczyźni mają teoretycznie mniejszą tkankę tłuszczową niż kobiety. Prawda, proszę pani? Gdzieś tam kiedyś chyba wyczytałem, że... Amerykańskie badania? Tak, amerykańscy naukowcy. Ale gdzieś tam kiedyś wyczytałem, że chyba standardowo to oczywiście, wiecie, to jest takie założenie, bo coś trzeba pewnie było przyjąć, że 7 stopni jest różnicy. Dlatego na przykład jak się patrzy na śpiwory, zresztą nawet ostatnio rozmawiałem z jedną z ekwipunkowiczek, to faceci powinni patrzeć na ewentualnie, jeżeli to firma rzetelna i w miarę to jest pomierzone przy śpiworach, na temperaturę comfort limit. Możemy patrzeć my jako chłopy, ale dziewczyny to w ogóle nie powinny brać tego pod uwagę, tylko temperaturę komfortową powinny traktować jako tą już graniczną. No ale to wiadomo, też pewnie bywa różnie. Są pewnie dziewczyny, które grzeją jak Bondo. W sensie, że im późno zimno. No wiecie, nie? To wszystkie levele naraz trzeba nosić? W tym armijnym systemie jest tak, że te levele są albo do łączenia, albo do wybierania, nie? Czyli na przykład, no tak jak mówiłem, że level 3 może być warstwą wierzchnią, jak jest, wiesz, bezwiecznie chłodno i sucho, a może być warstwą, to oni mówią na to mid layer, czy jakby taką pośrednią, czy środkową i możesz sobie, no i zobacz, ja mam tak level 2 i level 7, powyżej minus 10, kurczę stary, to jest bomba, jest tylko lekka, nie? A czy wiem, że na przykład części ludzi nie będzie pasować jak mój ojciec. Kurtka zimowa, która jest nie za tyłek, to nie jest dla niego kurtka zimowa. Nie? Ja nienawidzę tych długich kurtek głównie dlatego, że na przykład przy wsiadaniu do samochodu, jak mi coś ciągnie za tyłek, to po prostu nie ten, nie? Ja muszę mieć kurtkę do pasa. Ta mi pasuje, bo jeszcze ma ściągacze i ja sobie ją ściągam i tak ją lekko, wiesz, jak bluzy, że ściągacz podwijasz do wewnątrz, nie? I mi to wtedy mega pasuje i mam, wiesz, dostęp, kurczę, do kieszeni, do tula, do noża, do wszystkiego, do portfela.
A te długie kurtki, dla mnie to jest katastrofa, nie? No nienawidzę, jest dla mnie tak niewygodne to, że koniec świata. Przy robocie, tak w obozie, w terenie tak samo. Schylasz się, kucasz, wiesz, to cię ciągnie za ten tyłek. Nie. No tak, nery na wierzchnię nie wywalisz, nie? Czy nie zrobisz tego syndromu hydraulika, nie? No, że wszędzie ciepło, a tutaj przewiew, że tak powiem, wertykalny. A ty miałeś kiedyś piloerekcję? Bo niektóre zwierzaki mają piloerekcję, my też, tylko że my mamy taką biedną, nie? Znaczy chodzi o to, że piloerekcja to jest gęsia skórka, czyli stroszenie włosów albo piór. No, co piloerekcja? Ręce ogolone, nie? Bo ostrzyłem noże ostatnio. No to, a tu to co to da? Jeszcze podsumowując te warstwy, niektórzy mówią, że bawełna zabija. No, mocno ekstremalnie, nie? No ale faktycznie warto unikać bawełny. Wyłączą kanał na YouTubie przez te twoje komentarze, już nie powiem jakie stowskie. Warto faktycznie unikać bawełny, bo bawełna jak już zmoknie, to nie wyschnie za cholerę. Nie ma nic gorszego niż w minusowej temperaturze gdzieś tam w lesie wylądować z przepoconą koszulką. To tragedia, nie? Potwierdzone info. Czyli w zasadzie, jeżeli chodzi o te warstwy bazowe, czy warstwy podstawowe, te warstwy najbliżej ciała, to właściwie w grę wchodzi wełna, mieszanki wełny z materiałami syntetycznymi albo poliester. Jednak te poliestrowe rzeczy, to nie pamiętam, to kosztuje chyba 130 zł, a merynos taki, gdzie tam jest 70-80% merynosa, to jest pewnie ze 2-3 razy droższa góra. To jest zasadnicza różnica. Mi pasuje mocno to. Nie tyle przez materiał, ale przez konstrukcję. Myślę, że ta kratka w środku, taka puchata też robi robotę. Przez to, że jest tu wysoko i przez to, że jest rozpinane, to mi bardzo dużo daje. Czasami gdzieś tam z premedytacją olewamy, nie? I wiadomo, że trzeba by było trochę zmodyfikować te warstwy czy coś, bo trzeba popracować, ale się nie chce zdejmować kurtki, żeby wyjąć spod spodu polara czy coś, ale to rozpięcie tego sporo daje, bo tu jednak wywalicie też i trochę wilgoci i temperatury, nie? Jak jest za ciepło momentami. Warto też powiedzieć o nakryciach głowy, bo to też, ja mam wrażenie, że też nie ma wielkiej różnicy. Ważniejsze oczywiście to też głównie przez Bonda, nie? Ja nie wiem nawet, czy on mi tego nie wkręcił, czy ja wcześniej tego nie miałem, tylko przez Ciebie to mam, że mniej chyba istotne jest dla mnie, z czego jest czapka taka zimowa. No, używamy tych edecowych, co były w zeszłym roku, to jest poliester, czy tam akryl. Używamy helikonoska, te czarne, które mamy też od paru lat, to są Wanderer, one się chyba nazywają. Takie zwykłe bini, wiecie, wywijane, nie? Czarne, zwykłe, te są z merynosem, nie? Te Wanderery, nie pamiętam ile jest ten, ale to około 100 kosztuje i też to tak jest. No czapka to czapka, nie? Tylko po czasie, jak się ją nosi, to ona się jakby tak trochę rozciąga, więc rzucenie do pralki powoduje, że się resetuje trochę jakby, nie? Bo mnie wkurza to, jak mam za luźną czapkę, ona mi zjeżdża albo na oczy, czy coś, to jest wkurzające, ale pranie ją resetuje. Jeszcze co warto powiedzieć o rękawicach. Dostałem od żony z Julii rękawice neoprenowe, wodoodporne. Jestem ciekawy, jak będzie przy zwijaniu mokrego obozu. Tylko zamówiłem sobie mój rozmiar, a się okazuje, że są chyba trochę mniejsze, bo tak zakładam je to ciasnawe. Mam nadzieję, że się trochę rozlezą. Ja do roboty używam albo skórzanych rękawic Mechanicsów, albo tych skórzanych kork, coś tam roboczych za 20 parę złotych, po prostu z takim białym puszkiem w środku, ale też skórzanych, zaimpregnowanych. A jak do chodzenia mam albo softshellowe z Decathlona, a najczęściej mam cieniutkie, takie one chyba w ogóle były do biegania Kalenji, ale takie bardzo cieniutkie, one też jak jest bardzo zimno, to w nich śpię. I to są takie właściwie wkładki do rękawic. I na to zakładam takie narciarskie, one są tam Widzi, czy jakoś tak, też z Decathlona. Skarpetki jeszcze, bo widziałem nawet ostatnio jakiś komentarz gdzieś, nie pamiętam gdzie, drugą ciepłą parę skarpet albo i trzecią, więc po pierwsze warto przemyśleć rozmiar buta, bo moim zdaniem nie warto. To lepiej może kupić sobie rozmiar większe buty i zakładać grube skarpety, na przykład wełniane. Używam dlatego, że lokalny patriotyzm jest firma Expansive. Znaczy nie, Expansive to jest chyba marka. Od lat. Na pewno już wielokrotnie słyszeliście ode mnie tą nazwę. Są niedrogie skarpety, też z mieszanką merynosa. Ten model się nazywa Extreme chyba Trekking. One mają tam chyba 60% grube, fajne, ciepłe, też bardzo wygodne i też trwałe.
Helikon robi, ale to z Helikona mam te midweight, one się chyba jakoś nazywają, tak, one mają 60% wełny z Merynosa, też fajne, bo ja z kolei nie lubię, jak mi jest za ciepło w stopy. Jeżeli na przykład używacie różnych butów w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym i zimowym, to warto przemyśleć rozmiar tych butów zimowych, żeby one były większe, żebyście nie musieli dowalać 2-3 par skarpet, bo po prostu upierdzielicie na pewno też trochę krążenie. A jak krążenie upierdzielone, to będzie w stopy zimno, nawet jakbyście 10 par skarpet z czystej wełny założyli. Teraz pogadajmy o Level 7 od Helikon. Naprawdę, uważam, że to jest najfajniejsza kurtka, jaką miałem na zimę, bo jest w ogóle uniwersalna i jak lecę, a jest na minusie i lecę do roboty, a w robocie mam ciepło, to sobie wciągam ją na t-shirt, jest spoko, nie? I nie muszę się martwić, że będę miał termogenezę drżeniową, jak będę skrobał samochód na parkingu pod domem i wstanę, żebyście ją mogli sobie obejrzeć. Widzicie mnie? Tak wygląda ta kurtka. Jestem ubrany na roboczo, bo dzisiaj jest techniczny dzień na kampie. Przygotowujemy się z Bondem na 2024. No. Widziałem, że niektórzy narzekają, że o Jezu, że taki wielki rozmiar, że normalnie noszę XL-kę, a kupiłem M-kę i za duża. A ja nie wiem, ja noszę normalnie 3XL i to też jest 3XL i jest dla mnie spoko, jest taka jak powinna być. Znaczy nie chciałem, żeby była jakaś obcisła czy coś, nie? No. Jeden minus, chyba żałuję, że wybrałem Kojota. Lubię Kojota i mi się strasznie podoba ten kolor, ale no dosyć szybko się uświnia. Na zewnątrz ma taki nylon chyba w ripstopie. Przede wszystkim jest wypełniona Klima Shieldem. To jest 100 gramowy, czyli to jest Klima Shield 3.0, 3-uncjowy. Czyli tym samym co na przykład Underkilty. To chyba jedno z najmądrzejszych takich syntetycznych wypełnień, które ma imitować właściwości puchu. I szybko wstaje, jak jest skompresowane i się ją wyciągnie, bo ona jest w ogóle w zestawie z takim workiem, który też gdzieś przywiozłem i gdzieś jest. A, jest. Jest taki worek, to nie jest kompresyjny, to jest tylko taki do przenoszenia, nie? Ale ja jej nie przenoszę w tym worku. Ten worek jest do finki w łóżku. No. Ale jest fajny, nylonowy. Dużo się zmieści. Na obu brakowało mi tego. Dawno nie miałem kurtki z rzepami. Panele z miętkim velcro. Nie pamiętam, tam chyba 13x10, duże. Szpejtech. Tu szpejtech, a tu prezent. We do bad things to bad people. Naszywki są jak czachy. Ciężko mi się było przestawić, bo poprzednia moja kurtka miała kieszenie tu normalnie, a ta ma tu, nie? Takie wielkie. Ale ma to sens, z perspektywy używania ma to sens, bo tutaj, jak się schowa łapy, to te ręce są gdzieś tu w okolicach bioder, coś i tak nie za bardzo ani mięsa, ani nic, a jak się schowa tu ręce, bo jest zimno, na przykład bez rękawic czy coś, to jednak tu na brzuszku szybciej się grzeją. To są dwukierunkowe zamki, nie? Jakbyście chcieli sobie na przykład zrobić, żeby były takie bardziej jak standardowe kieszenie, to można sobie spuścić, odpinać od góry, od dołu. W razie czego z jednej i z drugiej strony wielkie są te wloty, nie? Tu można w ogóle... Można zrobić zakupy na 2 dni, nie biorąc reklamówki. W każdej z tych kieszeni jest mniejsza kieszeń. Chunky. Zamki YKK. Niektórzy mówią, że przeroztwory nad treścią, wszyscy się to YKK, a są inne firmy tak samo dobre czy coś. Nie wiem, rozmawiałem z kilkoma osobami, które używają do swoich produktów zamków YKK i mówią, że głównie dlatego, że jak zaczęli używać YKK, to się skończyły reklamacje na suwaki. Z perspektywy użytkownika po prostu mają działać, działają. Tutaj suwak też jest dwustronny, czyli można sobie od dołu też ją rozpiąć, nie? Jak na przykład macie tu wyregulowaną, bo tu są regulatory gumki, żeby nie podwiewało ner, a na przykład chcecie mieć dostęp gdzieś tam do tula czy coś, czy tam jak ktoś używa na przykład broni, czy coś tam innego nosi przy pasie, to sobie można ją od dołu rozpiąć, nie? Po prostu. Czy tam do siku. Co jest ważne dla mnie i dla innych ludzi, którzy mają brodę, że tu ma taką osłonkę, czyli trudniej się przyciąć. Mam wrażenie, że tył jest ciut dłuższy, ale to nie jest jakaś spektakularna różnica między tyłem a przodem. Ale można sobie ją tam naciągnąć trochę na tyłek, żeby nie podwiewało. To wypełnienie jest petarda, naprawdę to jest kurczę tak dobry izolator. Na mankietach są rzepy. To są takie niuanse, które mi się podobają, bo wiem, że jest brudna, ale jest używana i to codziennie, nie? Tu są rzepy, że można wyregulować, jak ktoś lubi ciaśniej i luźniej, a tu jest gumka, więc mimo tego, że macie rzepa zapiętego, to jest jeszcze, to jest wygodne i co mi się bardzo podoba, i to jest w ogóle niuans, pewnie 100 000 ludzi nie zwraca na to uwagi, że
Ten rzep jest tu zaokrąglony, bo wiecie co się dzieje, jak to są ostre rogi, nie? O Jezu, się wywijają ten, a tu się nic takiego nie dzieje. Środek jest śliski i niektórzy może nie zwracają na to uwagi, ale mnie to tak wkurza, jak tu jest polar, bo jak tu jest polar albo coś takiego czepliwego i tu jest polar, to się zakłada i zdejmuje tragicznie. A tu przez to, że jest śliskie, to ona się tak układa się lepiej, nie? No tak mi się wydaje. Co? Wiecie, jest taka... To się wytnie, nie? Pewnie. Tu jest dobre schowadełko, też wielkie, nie? No, wszystkie te kieszenie są takie ogromne. Chciałem wam pokazać telefon S20 FE. Dobre. Dobre i tak też nie przeszkadza, nie ciąży, nie? Ale tu albo na portfel na przykład, nie? Na takie rzeczy, które chcecie mieć, wiecie, w razie czego trochę bezpieczniejsze niż w tych zewnętrznych kieszeniach. Tu? Nie. Tu nie ma organizera. To jest po prostu taka kieszeń, no myślę, że na telefon albo na portfel, nie? Tak naprawdę, bo albo elektronikę, żeby ona była trochę bliżej ciała, też nie, tak nie ziębła, żeby baterii szlak nie trafiał. Walkmana, nie? No, żeby kasetę nie przymarzały. Nie wiem, bo nie używam. Ale teraz wyjście na słuchawki? Żeby kabel od Wi-Fi se pociągnąć? Od Bluetootha? Nie, nie ma. Ja nie używam, bo ja nie mam słuchawek, nie? Ja mam słuchawki, ale nie używam. Chociaż ja tutaj chyba rzadziej noszę telefon, jeżeli już to gdzieś na przykład na zakupach w galerii handlowej czy coś, to tutaj noszę portfel, że mi tam gdzieś coś tam nie ten, a telefon noszę tu, bo te kieszenie mają wewnątrz jeszcze takie subkieszonki, żeby nie latały rzeczy, których nie chcecie, żeby latały i akurat wchodzi telefon. Super, ale to zaraz wam kieszenie pokażę. To mi się też mega podoba w ogóle, to. Z jednej i z drugiej strony to są takie siatkowe kieszenie, ogromne, nie? Pół bonda by tu wlazło, bez kości. Raczej to nie jest do bezpiecznego przenoszenia sprzętu, ale to jest super, jak na przykład jest, robicie coś i się zgrzejecie i jest czapka wilgotna albo rękawice wilgotne, żeby sobie to wpierdzielić tu. Jest siatka, jak jest kurtka zapięta, to ciałko grzeje i podeschną. Mega lubię tą kurtkę, jestem zakochany w tym Clima Shieldzie. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Kaptur jest schowany w kołnierzu. Ale jak kaptur jest schowany w kołnierzu na początku, to jest nie do używania w ten sposób, bo naprawdę jesteście jak Zorg. Tu jest też fajnie, że jest polarek, bo to miłe, nie? Tu akurat jakby było śliskie, to by było niefajne, bo by ziębiło w szyję. Tu nie ziębi, jest milutkie w dotyku. Ale jak nie chcecie być jak Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, dosyć głęboki, z takim ala daszkiem, bo tu jest daszek, a gumka, ten zaciąg jest trochę tutaj wewnątrz, nie wiem, tam parę centymetrów jakby cofnięte jest. I też jest ocieplany kaptur, nie jest tylko taki flak z materiału, ale też ma jakąś taką cieńszą, ale ma wstawkę z, nie wiem czy to Climashield czy coś innego, pewnie też Climashield, ale cieniuteńki taki. A, i w ogóle w tej kurtce można robić sztuczki. Takie. A, no bo ten kaptur jest regulowany, ale tu nie ma sznurków, tylko sznurki ma tu. Znaczy gumki, nie? W sensie. Nie sznurki. Widziałem kiedyś, oglądałem reckę jakiegoś Amerykanina, który recenzował Level 7 właśnie tą helikonowską i narzekał, że no tutaj jest regulacja, można sobie tutaj nie wyciągając rąk z kieszeni zaciągnąć ten kaptur, ale tu nie ma stoperów, tylko, bo nie ma faktycznie, bo są tylko ten, i jak sobie zaciągniecie i puścicie te gumki, no to się rozregulowuje kaptur, ale może miał jakąś poprzednią wersję starszą i może tego nie było, czy coś, nie wiem, albo był spostrzegawczy jak Bondo. O. Tu są stopery, nie? Czyli jak się zaciąga tu w kieszeniach te gumki, no to te stopery się automatycznie też przesuwają. Może trzeba mocniej to zrobić, nie? Bo... Ale nie puszczać, nie można puszczać, bo można w paznokcie stracić. O. Tak, o. I to jest jedna regulacja, nie? Kaptura, żeby wam nie wiało i go nie obierało ze łba, jak mocno wieje, a tu jest druga. Widać? Widać. Żeby go sobie tak jeszcze też dopasować do czachy, nie? Może tak zostać. Wyglądałem jak pieczarka, a teraz wyglądam jak taki maślak.
Kaptur jest spoko i prawdę mówiąc nie chodzę ze schowanym kapturem. Jest wygodniejszy ten kołnierz do zapinania i w ogóle do używania, przynajmniej ja tak mam, nie? Bo po prostu jak jest gruby ten kołnierz ze schowanym kapturem, to takie mam wrażenie, że jestem podduszany, nie? Bez zgody. O, i tak jest dobrze. I nie wieje w kark. Po pierwsze w kieszeniach też jest milutki polarek, to jest jedna rzecz. Jak się... Dobre to też jest, wiecie kiedy, jak się ma wilgotne łapy, bo się coś robiło i na przykład można sobie ręce wytrzeć i one się naprawdę moment grzeją. Tu jest w środku takie, z jednej i z drugiej strony, bo te kieszenie są tak samo wyglądają. Tu jest wszyta taka kieszonka od strony ciała na takie właśnie rzeczy, które na przykład są cięższe, żeby nie latały po tej kieszeni. To jest spoko się sprawdza. No i mówię, telefon wchodzi taki, chyba standardowy to jest rozmiar, co? Z tych większych, raczej nie z tych mniejszych. I w każdej kieszeni, czyli w jednej i drugiej, tutaj też, o, ja sobie tu przyczepiłem karabinek, żeby, o, jest wszyty na gumce taki mały plastikowy dering, żeby sobie zabezpieczyć, wiecie, paranoja kluczykowa, nie? 4 sztuki za chyba 12 zł, na Ali, polecam. A z drugiej strony pokażę wam, jak to wygląda klasycznie. Tak wygląda klasycznie. Nie ma tu żadnych wodotrysków. Przede wszystkim robi to, co ma robić. Jest lekka, jest mega ciepła. Nie mam dowodów empirycznych, ale podejrzewam, że iskierka by zrobiła to, co w tych wszystkich sztucznych materiałach, nie? No to wszystko to takie poliestrowe czy coś, no to kurczę się roztopi i się zrobi, wiesz, jedna mała iskierka, a dziura jak 2 złote, nie? Się wytapia. Czasami jak nie ma przy suwakach tych uchwycików, no to jak macie rękawice czy coś, to żeby rozpinać zamek, zdejmować rękawice, to głupota, a tu wszędzie są te takie dzynzelki do łatwego rozpinania nawet w rękawicach, nie? No. Także tak to wygląda. Już z kronikarskiego obowiązku właściwie, nie? Można to pokazać. Po obu stronach ma stopery i też ma gumki. Można sobie to poluźnić i wtedy ona jest taka, wiecie, prosta po prostu. O, taka, nie? Ale tak jakoś nie pasuje mi to. I to tyle. Mam nadzieję, że wam się przyda. Przede wszystkim pomysł na warstwy. Używajcie warstw, to dobre jest do regulacji. Jak będziecie pracować w obozie, to można się rozebrać, być ubranym lżej, bo jak się ma warstwę tą bazową i jakąś bardzo grubą kurtkę, tak w obozie, no to można ją albo zdjąć, albo zostawić, nie? A jak się ma kilka warstw, to można sobie regulować. Zdjąć polar, zostawić wiatrówkę, zdjąć wiatrówkę, jak nie pada i nie wieje. A jak już jest mega zimno, to jest dobre, ale mówię, to jest moja kurtka edecowa na co dzień, jak jest zimno. Smog będzie na początku przyszłego roku, obiecuję. Jeszcze mam starego Woodsmana anorak od Helikona i mam Pilgrima starego. To jak będziecie chcieli, to wam zrobię reckę smoka i porównamy sobie do Pilgrima i do Woodsmana, bo tak mi się wydaje, że ona jest taka środkowa, bo Woodsman jest cieńszy, ma te przewiewne plecy i tak dalej. Pilgrim jest taki cięższy, taki bardziej heavy duty, a ten smok jest, mam wrażenie, taki pomiędzy. Ale jest super, no mega mi się podoba tam ta kurtka, jest klimatowa, jest z historią w sensie w ogóle modelu i tematu i do tego jest bardzo wygodna. Tylko ma za dużo kieszeni, bo się można zgubić. Ale to tyle. Dziękuję za uwagę, szanowni państwo. Wracamy do roboty, bo zaraz się ściemni i będzie po frytkach, a my się widzimy na 100% w lesie, bo jest pewien plan, a zaraz po nowym roku też będziemy się widzieć w lesie, bo zaraz po nowym roku też jest pewien plan. Szacuneczek.